Cześć wszystkim! Witam Was na kanale Gazetka Mania, gdzie sprawdzamy najciekawsze promocje i oferty z popularnych sklepów w Polsce. Dzisiaj przyglądamy się nowej odsłonie akcji Biedronki pod hasłem Codziennie Niskie Ceny, która obowiązuje od 23 kwietnia. I od razu powiem, to nie jest klasyczna gazetka pełna jednorazowych hitów. Tutaj Biedronka stawia na coś innego. Stabilne, codzienne obniżki, które mają sprawić, że koszyk zakupowy ma być tańszy bez konieczności polowania na super okazje. Wózek sklepowy warzywa i owoce klasyka w dobrej cenie. Na pierwszy ogień idą warzywa i owoce. W takich ofertach zwykle znajdziemy podstawy codziennej diety: ziemniaki, marchew, cebulę, jabłka czy banany. I to jest właśnie segment, gdzie Biedronka walczy o klienta najbardziej. Bo umówmy się, każdy z nas kupuje te produkty regularnie, więc nawet małe różnice w cenie robią różnicę w tygodniowym budżecie. Moja opinia. Jeśli ceny są faktycznie utrzymane na stabilnym poziomie, to jest to plus. Ale trzeba zawsze sprawdzać gramatury i jakość, bo niska cena nie zawsze oznacza najlepszy wybór. Kata w mit mięso i nabiał, najważniejszy test promocji. Druga kategoria to mięso i nabiał, czyli coś, co realnie najbardziej wpływa na rachunek przy kasie. W tego typu ofertach często pojawiają się kurczak, mięso mielone, sery żółte, mleko i jogurty. I tutaj Biedronka zazwyczaj próbuje przyciągnąć klientów koszykiem podstawowym. Szczerze, to jest segment, gdzie konkurencja jest ogromna. Lidl, Aldi, lokalne sklepy, wszyscy walczą o klienta na tej samej półce cenowej. Dlatego warto patrzeć nie tylko na cenę, ale też na producenta i skład. Bo różnice jakościowe potrafią być naprawdę duże. Produkty codzienne: pieczywo, makaron, podstawy. Kolejna część to produkty suche i codzienne: pieczywo, makarony, ryż, mąka, olej. To są produkty, które wschodzą codziennie, więc sieci handlowe często właśnie tutaj budują swoją strategię cenową. I Biedronka dobrze wie, że klient, który przyjdzie po chleb i mleko, bardzo często wyjdzie z pełnym koszykiem. Moja opinia. To jest typowa strategia: przyciągnij niską ceną podstawy, a resztę dokupisz na miejscu. I to działa, bo większość klientów i tak robi zakupy impulsywnie. Chemia i produkty domowe. Nie można też zapomnieć o chemii gospodarczej: proszki, płyny do mycia, papier toaletowy, środki czystości. To kategoria, gdzie klienci są bardzo wrażliwi na cenę, ale też coraz częściej wybierają marki własne. Biedronka tutaj często konkuruje agresywnie, bo to produkty powtarzalnego zakupu. Moja ogólna opinia. I teraz najważniejsze: czy taka oferta ma sens? Moim zdaniem tak, ale pod pewnymi warunkami. Plusy. Gruby znacznik wyboru: stabilne ceny zamiast jednorazowych promocji. Gruby znacznik wyboru: podstawowe produkty zawsze pod ręką. Gruby znacznik wyboru: łatwo zaplanować zakupy. Minusy. Znak krzyża: brak dużych hitów promocyjnych. Znak krzyża: czasem marketing jest lepszy niż realna obniżka. Znak krzyża: trzeba uważać na jakość i gramaturę. Biedronka bardzo mocno buduje wizerunek sklepu, zawsze taniego. CO widać też w ich komunikacji: nie tylko promocje, ale stała polityka niskich cen. Wykres słupkowy: podsumowanie. Jeśli robicie codzienne zakupy i chcecie po prostu nie przepłacać, to taka oferta jest ok. Ale jeśli szukacie prawdziwych okazji i dużych przecen, warto porównywać ją z innymi gazetkami i nie kupować wszystkiego automatycznie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym przeanalizował kolejne gazetki, na przykład Lidl, Aldi albo Dino. A jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subę, to bardzo pomaga kanałowi Gazetka Mania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game.